Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. U mnie na kanale pojawiły się 3 odcinki, które dotyczą klapek w kolektorze dolotowym. W sumie 4. Jeden jest mało istotny, bo na nim wspominam. Teoretycznie na przykładzie mojego starego kolektora, jak takie klapki zaślepić, nie pokazałem. Tutaj pokazałem to w kolejnym filmie, jak zrobić to fizycznie, ze względu na to, że u mnie ten kolektor już klapki miał usunięte. Potem zrobiłem film z wymiany kolektora, no i na tym właśnie pierwszym filmie, który mówię, że jest mało istotny, powiedziałem też, dlaczego te klapki są w stanie urwać się i wpaść do komory spalania w naszym silniku, gdzie zrobią po prostu spustoszenie. To wszystko było tam powiedziane i na tym właśnie pierwszym filmie wybuchła burza. Różne osoby, różne teorie, co właśnie po usunięciu takich klapek może złego dziać się w naszym aucie. Moi drodzy, ale jeżeli jesteście nowi na moim kanale, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek oraz łapkę w górę pod filmem, który właśnie Wam się spodobał lub w czymś Wam pomógł. To znacznie pomaga rozwinąć kanał i napędzić zasięgi YouTube'a. A więc długo się nie zastanawiając, postanowiłem to sprawdzić. Ze względu na to, że do tej pory jeździłem z kolektorem, który nie posiadał klap wirowych, postanowiłem założyć nowy kolektor właśnie z tymi klapami do mnie, do auta. Pojeździć jakiś czas, sprawdzić, czy to będzie miało jakiś odczuwalny wpływ na codzienną eksploatację. O tym, co działo się za chwilę. Ale musimy po kolei wytłumaczyć sobie, o co tak naprawdę chodzi z tymi klapkami, bo zauważyłem, że wiele osób tego nie rozumie. Moi drodzy, klapy wirowe to tak naprawdę nic innego jak kolejna ekologiczna rzecz w naszym aucie. Swoimi ruchami mają one powodować, że mieszanka, która jest w naszej komorze spalania, ona tam dużo lepiej się dopali, wytwarzając mniej tlenków. Tak naprawdę były wprowadzane i są do dziś w naszych autach różne dodatki, które mają powodować, że nasze auto będzie bardziej ekologiczne, czyli EGR, potem były katalizatory, następnie DPF. Idzie to coraz dalej. W międzyczasie właśnie pojawiły się klapy wirowe. Wszystko fajnie, one spełniają swoją rolę, ale jak sami wiemy, nie w autach, które parę lat mają na karku. Większość z Was, jak słyszy klapy wirowe, klapy w kolektorze, myśli BMW. Nic takiego. Klapy wirowe występują też w Mercedesach, w Oplach i wielu innych silnikach diesla. Dobra, a teraz porozmawiajmy o tym, czy coś się zmieniło po montażu kolektora z klapami. Moi drodzy, brałem takie rzeczy pod uwagę jak spalanie, jak rozpędza się auto z miejsca, czyli z tego właśnie samego dołu, jak rozpędza się przy wyższych prędkościach, można powiedzieć, autostradowych. Do tego nawet doszłem, że sprawdzałem, czy DPF będzie wolniej się być może zapełniał, czy będzie dłużej się wypalał, czy wolniej się będzie wypalał. I tu Was muszę niestety zaskoczyć. I sam siebie, bo myślałem, że jak tak wiele osób będzie pisało na grupie, na Facebooku, że właśnie te klapy spowodują, że z dołu będzie auto bardziej żywsze, po dodaniu gazu one się szybciej będzie rozpędzało, lepsza reakcja na ten gaz będzie. Do tego jeszcze ktoś tam wspomniał, że spalanie jest mniejsze, jeżeli są te klapy. No niestety nic z tych rzeczy się nie sprawdziło. Nie odczułem żadnej zmiany po montażu klap. Jeżeli chodzi o spalanie, jeżeli chodzi o przyspieszenie, jeżeli chodzi o te rzeczy, o których wspomniałem z DPF-em. Nie wypalał się ani dłużej, ani wolniej, ani szybciej się nie napełniał. Nic się nie działo. Tak jak auto zachowywało się do tej pory, tak zachowuje się do dziś. Moi drodzy, tutaj jest mój stary kolektor dolotowy. Tamte klapy oczywiście pójdą do wywalenia. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę, chętnie wyślę. Ja wolę dmuchać na zimne i mieć te klapki zaślepione. Wam też to polecam. Tak jak wspomniałem, w naszym kolektorze zbiera się nagar, EGR, do tego jakieś opary oleju z odmy. Te klapki łapią po jakimś przebiegu luz. Niestety mogą się urwać, trafić do naszej komory spalania
gdzie zrobią spustoszenie. Jak takie klapki zaślepić? Macie u mnie odcinek. Dlaczego takie klapki warto zaślepić? Macie u mnie odcinek. On gdzieś tutaj Wam się wyświetli. Także kolejny mito balony, tak samo jak było z wkładem plastikowym do odmy. W moim przypadku sprawdził się filterek. Wiele osób, którym poleciłem wymienić ten filterek właśnie na filcowy, znaczy ten wkład do odmy z plastikowego na filcowy, podziela moje zdanie, filterek dużo lepiej się sprawdza. Jeżeli chodzi o klapki w kolektorze dolotowym, nie odczułem żadnej różnicy. Być może jest tak, że w nowszych autach faktycznie trzeba te klapki usunąć z mapy silnika i na pewno tak jest. Ale na przykładzie mojej BM-ki po prostu wykastrowanie kolektora, założenie zaślepek w 100% załatwia sprawę. W moim przypadku nie pojawiły się żadne błędy, jeżeli chodzi o jazdę bez klapek czy z klapkami, więc jeżeli macie u siebie w BMC, dajmy na to klapki, usuniecie je, Wam też pewnie żaden błąd się nie pojawi. Moi drodzy, tak naprawdę tutaj zbierając to wszystko do kupy, tylko jedna osoba na grupie BMW była świadoma tego, po co są te klapki, opisała wszystko w komentarzu dokładnie, o co chodzi, że te klapki właśnie mają pomagać w dopaleniu tej mieszanki w komorze spalania, w dopaleniu tych spalin teoretycznie wpuszczanych przez EGR-a, jeżeli ktoś ten EGR nie ma zaślepiony, i ona miała zupełnie rację. Tyle, że niestety, jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę i się z nią podzieli, to zaraz zakrzyczy go 10 innych osób, które tak naprawdę gdzieś coś usłyszały, w którymś kościele zabiło, ale dokładnie nie wiedzą, o co chodzi. Nie ma się tu nad czym rozczulać. Jeżeli ktoś będzie ciekawy, będzie chciał zaślepić klapki w kolektorze dolotowym, nie ma nad czym się zastanawiać, pokierujcie się moimi filmami, moimi słowami, na pewno nie odczujecie żadnej różnicy. Dobra, moi drodzy, jeżeli ten film Wam się podobał, lajkujcie, subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!